Dzień dobry. Dziś będzie o CZ-P10C, czyli pistolecie, który jest świetną alternatywą dla Glocka. Wersja, którą widzicie, jest z 2019 roku. Kupiłem ten pistolet w Polsce. Moim zdaniem jest to bardzo dobra alternatywa dla Glocka, szczególnie wtedy, kiedy ergonomia Glocka nie pasuje Ci, to polecam zastanowić się nad CZ-P10C. Konstrukcja czy zewnętrzna bryła Glocka jest, bym powiedział, tak kanciasta, natomiast CZ-P10C tutaj, szczególnie w obrębie chwytu, jest znacznie bardziej obła. Tutaj możecie zobaczyć, jak tutaj ten chwyt jest płynnie wykonany. Dlatego osobom o małych dłoniach, tak jak ja, tak jak mi, ten pistolet będzie wygodniej po prostu trzymać. Dodatkowo takim plusem, jeżeli chodzi o konstrukcję z punktu widzenia osób o małych dłoniach, jest to, że P10C jest troszkę węższym pistoletem niż Glock 17 czy też 19. Wyraźną cechą tego pistoletu jest bardzo agresywna faktura chwytu. Na chwycie macie takie bardzo wyraźne, lekko ostre punkty i część osób narzeka, że przy mocnym chwycie, pewnym chwycie, przy strzelaniu, przy kompensowaniu, powiedzmy, odrzutu, ten chwyt jest nieco zbyt agresywny i mówiąc po prostu mają odczucie, że ten chwyt ich gryzie, mają taki dyskomfort. Ja osobiście nie zauważyłem tej niedogodności, nie odczuwam jakiegoś nadmiernego problemu przy operowaniu tym pistoletem, natomiast muszę otwarcie powiedzieć, że strzelając z pistoletów, które mają mniej agresywną fakturę chwytu, jest mi nieco bardziej komfortowo. Po prostu trzymać ten pistolet taki o mniej agresywnej fakturze jest nieco przyjemniej, powiedzmy. Natomiast nie zauważam tutaj jakiegoś takiego zjawiska, żebym ten dyskomfort miał jakiś wyraźny, żeby mi to utrudniało w strzelaniu. Chwyt jest bardzo pewny. Co więcej, jeżeli chodzi o taki ogólny opis pistoletu? Przede wszystkim ciekawostką jest to, że ten pistolet jak na kompakt, którym jest formalnie, stąd też w nazwie macie literkę C od kompakt, to jest dosyć duży. Jak na kompakt on jest dosyć wyrośniętym pistoletem i według mnie ten pistolet jest bardziej alternatywą dla Glocka 17 niż 19. Jeżeli rozważasz 19, to prawdopodobnie chciałbyś używać tego pistoletu dosyć często w wewnętrznej kaburze do skrytego noszenia. No, ten pistolet jest troszkę większy, ale też jest wyraźnie cięższy, więc dlatego uważam, że jeżeli byś już faktycznie chciał przede wszystkim pistolet, który chcesz nosić w wewnętrznej kaburze, no to raczej jednak polecałbym Glocka 19. Natomiast jako alternatywę dla 17 zdecydowanie uważam, że jest to dobry pomysł, przy czym jest to pistolet nieco mniejszy niż 17, więc w przypadku, kiedy używasz go właśnie do skrytego noszenia sporadycznie, on tutaj będzie troszkę lepszy niż Glock 17. Czyli powiedzmy sobie, jest to pistolet raczej do noszenia w zewnętrznej kaburze i czasem w kaburze wewnętrznej. Czyli raczej jest to moim zdaniem alternatywa Glocka 17. No jest to moje zdanie, oczywiście to zależy też od Twojej budowy ciała. Im masz większe wymiary, że tak powiem, jesteś większym człowiekiem, tym większy pistolet możesz nosić do skrytego noszenia. Dla pewności, żeby magazyn się zaklinował, ok? Bo możemy robić znaczek, ale jak ja przyszedłem z ludźmi, to w razie czego uczę obsługi broni, że gdyby w razie czego musieli kiedyś użyć, żeby wiedzieli co zrobić. Dobra? Łapiemy za górę, lewą ręką. Tutaj dajemy. U góry, Co mam zrobić? Tutaj widzicie wynik strzelania serii 5-strzałowej. Strzelałem jednym ciągiem. W sumie wystrzeliłem kilka serii. Czasem miałem troszkę gorszy rozrzut, ale generalnie taki, jak widać, bez większych problemów uzyskuję. Powiedzieliśmy sobie, że CZ-P10C jest pistoletem, który nadaje się doskonale dla osób o małych dłoniach. Co zatem zrobić, jeżeli ktoś ma te dłonie większe? No tutaj producent dokłada w pudełku dwie nakładki na chwyt w rozmiarze M lub L, tak? I możemy sobie wymienić po prostu standardowo montowaną okładkę w rozmiarze S na większe.
Częstym tematem związanym z CZP-10C jest kwestia bardzo dobrego układu spustowego. I tutaj ja uważam, że ten spust jest jak na bilnikowca dobry. On charakteryzuje się taką dosyć niedużą drogą jałową, takim momentem zawahania, który jest czasem odczuwalny w niewielkim stopniu, mocnym, wyraźnym przełamaniem. Więc ten spust jest przyjemny, wyraźny, dobrze pracujący. Jeżeli natomiast chodzi o reset, to tutaj reset jest bardzo dobry. O, zobaczcie jeszcze raz, on jest niezwykle krótki i bardzo wyraźny. Jest taki klik, bardzo to dobrze czuć, kiedy się strzela, kiedy są dublety, kiedy chcemy strzelać szybko. To jest rzecz nie do przecenienia, dobry reset, więc reset jest rzeczywiście bardzo dobry. Natomiast co do języka spustowego, może czy do układu spustowego, no to tutaj muszę powiedzieć, że porównując ten układ spustowy z dobrymi pistoletami kurkowymi, no to jeżeli mamy w trybie pistoletu kurkowego ten kurek już napięty, no to ten spust w większości konstrukcji jednak jest bardziej przyjemny niż w P10C. No, ale jak na bilnikowca spust jest, powiedzmy sobie, dobry. Co widać też, jeżeli patrzymy na ten pistolet, co widać na pierwszy rzut oka? Jest to bardzo duży kabłąk. Możemy bez problemu strzelać w rękawiczkach, jak również na kabłąku z przodu, zobaczcie, mamy tutaj takie wybrzuszenie, tak? Czyli to jest ukłon w stronę osób, które trzymają palec wskazujący ręki podtrzymującej na kabłonku właśnie, czyli używają tak zwanego power gripu. Natomiast no ja osobiście mam chwyt standardowy, czyli bez palca wskazującego na kabłonku i dla mnie ten kształt kabłonku nie jest zaletą. Jeżeli chodzi o zrzut zamka, a ściślej rzecz biorąc o pracę przycisków, które zrzucają zamek, to jest tutaj dużo opinii, które są, że tak powiem, półprawdą. Otóż mówi się, że w P10C jest bardzo ciężki zrzut tego zamka, a to się później wyrabia. No zobaczcie, o co chodzi. W moim egzemplarzu jest coś takiego, że jeżeli nie ma naboju w komorze, to wtedy zrzucić zamek jedną ręką, jednym palcem jest niezwykle trudno. Ja się teraz bardzo siłuję i nie chce mi się aż tak przykładać dużej siły, żeby zrzucić ten zamek. Ja po prostu musiałbym sobie pomóc drugą ręką, aby ten zamek zrzucić. Czyli ta siła jest rzeczywiście potrzebna bardzo duża i to jest cały czas od początku, od zakupu pistoletu po 5000 nabojów, cały czas to tak funkcjonuje. Ale zobaczmy, co się teraz stanie, jeżeli będziemy mieli sytuację, kiedy mamy nabój w magazynku lub naboje. Ja tutaj wkładam teraz nabój ćwiczebny do magazynka i zobaczcie, co się teraz dzieje. Bez problemu, bez żadnego kłopotu ja ściągam przycisk w dół i zamek idzie mi do przodu, zamyka się. Czyli ten zrzut zamka działa tak, że jeżeli naboju nie ma, to w tym momencie jest to bardzo ciężkie. Natomiast jeżeli mamy jakikolwiek nabój w magazynku, to dosyć łatwo jest zrzucić ten zamek. Ok. Jeżeli chodzi o budowę, zaprojektowanie zamka, to mamy standardowo nacięcia z tyłu zamka, ale również mamy nacięcia z przodu, więc możemy bardzo łatwo zrobić tak zwany press check, tak? Press checking, czyli po prostu sprawdzić, czy jest nabój w komorze za pomocą przesunięcia zamka, właśnie chwytając go w przednią część. Więc jest to bardzo wygodne. Więc nie próbować tego korygować, tylko po prostu jak będzie to 5-10 cm niżej, a w jednym miejscu, to znaczy, że jest ok. Ok? Jak jesteśmy gotowi? Dwa polskie. Tutaj. Muszę jeszcze czas. Jak pani nie będzie umiała, to ja to zrobię dla pani. Tutaj widzicie wynik strzelania serii 2 dubletów. W sumie wystrzeliłem kilka serii 2 dubletowych, ale wybrałem taką, powiedzmy, najładniejszą.
Jeżeli chodzi o przycisk do zwalniania magazynka, jest on średniej wielkości. Nie jest ani jakoś specjalnie mały, ani jakoś specjalnie powiększony. Natomiast jest on wyraźnie wyczuwalny. Ta faktura jest tutaj dosyć ostra, więc wyraźnie można go wyczuć. Jest on również usytuowany dosyć blisko zewnętrznej części dłoni. Zatem ta odległość jest niewielka. Łatwo jest dosięgnąć osobom o małych właśnie rękach czy krótkich palcach do tego przycisku, więc łatwo jest tym przyciskiem operować. Można to swobodnie robić jedną ręką. Również tutaj magazynek wylatuje nam bardzo sprężyście. Zobaczcie jeszcze raz, po naciśnięciu jak z procy. Super, jeżeli chodzi o szybką wymianę magazynków, jest to korzystne. Jeżeli chodzi o magazynek, standardowo wchodzi do niego 15 sztuk nabojów, natomiast dostajemy 2 stopki magazynka, gdyż w zestawie mamy 2 magazynki, jeżeli nowy pistolet kupujemy, i te stopki po montażu do magazynka, one zwiększają nam pojemność o 2 naboje, jak również ta stopka jest większa od standardowej, czyli wystaje niżej poza chwyt, poza rękojeść i dzięki temu łatwiej jest nam te magazynki wkładać bądź wyjmować z pistoletu, co może być korzystne na przykład dla osób strzelających IPSC. Kolejną fajną rzeczą jest to, że podajnik magazynka jest bardzo jaskrawy. Tutaj bardzo to pomaga, jeżeli już mamy magazynek pusty, zobaczcie, jak dobrze widać ten podajnik wewnątrz. Ja mogę go nawet mocno odsunąć od kamery i cały czas on jest dobrze widoczny. To pomaga, jeżeli na przykład mamy jakieś warunki, zachmurzone niebo, szarówka, ciemno, to też szybko zobaczymy, że magazynek jest pusty. Jeżeli chodzi o przyrządy celownicze, są one metalowe, porządnie wykonane. Są one również precyzyjne, to znaczy wymiary tej muszki w stosunku do światła szczerbinki są dobrze dobrane. Przynajmniej to jest moje subiektywne wrażenie. Mi się z tego pistoletu dobrze strzela, jeżeli chodzi również o takie strzelanie, powiedzmy, statyczne czasem. Więc te przyrządy są, można powiedzieć, precyzyjne, tak bym to nazwał. Spróbuję tutaj pokazać Wam, jak wygląda muszka w świetle szczerbiny. Muszę niestety tak skierować pistolet w swoją stronę, co jest bardzo dziwnym uczuciem, ale mniej więcej widać chyba tak, jak to wygląda. No, jest to dosyć precyzyjnie wykonane, te odległości, to wszystko jest dobrze dobrane. Na przyrządach mamy kropki. Te kropki są w mojej wersji z materiału fluorescencyjnego, dzięki czemu po naświetleniu świecą w ciemności. Co to znaczy naświetleniu? Tutaj po prostu chodzi o to, że jeżeli pistolet mamy w jasnym otoczeniu, tak jak tutaj teraz, kiedy mamy naturalne światło, chociaż trochę, to one się naświetlają, te przyrządy, ładują, można powiedzieć, i potem w ciemności będą się jarzyć przez kilkanaście do kilkudziesięciu minut nawet, więc będzie je bardzo wyraźnie widać. Za chwileczkę pokażę Wam, jak właśnie te przyrządy świecą, jarzą się w ciemności. Zobaczcie teraz, jak te przyrządy będą za chwileczkę jarzyć się w ciemnościach. Ja teraz tutaj dosłownie na kilka sekund przykładam pistolet bliżej okna, bliżej światła i co się będzie za chwilkę działo, jak one będą się jarzyć, za chwileczkę zobaczycie, jak przejdę z pistoletem do ciemnego pomieszczenia. I jesteśmy już w tym ciemnym pomieszczeniu. Zobaczcie sobie, jak wyraźnie widać te przyrządy. Nie wymagało to jakiegoś długiego naświetlania, właściwie wystarczy, żeby pistolet był na zewnątrz czy w pomieszczeniu, gdzie jest choć trochę światła i dosyć szybko te przyrządy się naświetlają i później całkiem to fajnie się jarzy na taki zielonkawy kolor.
P10C występuje też w wersji z przyrządami celowniczymi trytowymi. Tryt to jest izotop wodoru, który jarzy się bez dodatkowego naświetlania, czyli jeżeli mamy pistolet w wersji z trytami, to wtedy te punkty na muszce i szczerbince, one będą cały czas się jarzyć, będą widoczne w ciemności bez uprzednio konieczności naświetlania. Chciałbym teraz troszkę powiedzieć na temat ogólnej jakości tego pistoletu. Jest ona moim zdaniem średnia. O co chodzi? Po pierwsze, kiedy kupiłem ten pistolet, to tutaj na końcu tej żerdzi z tworzywa miałem taki zadzior widoczny, wyraźnie wyczuwalny. Ja go po prostu spiłowałem, dlatego że no jest to z tworzywa materiał, jest to dosyć łatwe do korekty. Tym niemniej jakiś taki niesmak pozostał, nowy pistolet i jakiś taki jakby niedoskonałość. Co jeszcze można powiedzieć? Ja tutaj staram się tak zaprezentować pistolet, aby było widać taką szczelinę pomiędzy szkieletem a zamkiem. Jest ona w tym momencie wyraźnie widoczna. Zobaczcie, posłuchajcie, co się dzieje, tak? To klekocze wszystko. No nie robi to dobrego wrażenia. Podobnie, jeżeli ja bym tutaj z tyłu chwycił zamek. Nie wiem, czy to widać dobrze, ale to klekocze, przesuwa się. Też nie jest to takie wrażenie solidności. Oczywiście ten zamek, jak się odpuści te siłowanie się, no to on wraca mniej więcej do tej samej pozycji, więc wpływu na celność dużego to nie ma. Tym niemniej, no wrażenie jest takie średnie. Stopka zamka, też to wykończenie jest takie niezbyt ładne. Powłoka, z jaką mamy tutaj do czynienia na zamku, ona też raczej robi wrażenie troszkę gorsze niż w pistoletach klasy premium, więc ta jakość jest taka, powiedzmy, średnia. Chciałbym teraz rozłożyć ten pistolet, pokażę Wam, jakie czynności należy wykonać i zmienimy sobie troszkę kadr, aby było to lepiej widać. Rozłóżmy sobie zatem pistolet. Jest to bardzo proste. Najpierw należy wyjąć magazynek, potem będziemy korzystać z dźwigni rozładowania, czyli takiego przycisku, który jest po obu stronach tutaj, który widzicie. A więc, aby dalej rozłożyć pistolet, musimy cofnąć nieco zamek, około milimetra do tyłu przesuwamy go, potem naciskamy tą dźwignię w dół i wysuwamy zamek do przodu. Rozdzielamy zatem w ten sposób szkielet od całego zamka. Z zamka możemy sobie też do czyszczenia, oczywiście powinniśmy wyjąć mechanizm powrotny i lufę. Jeżeli chodzi o lufę, to tutaj należy sobie powiedzieć, że ma ona 4 cale i jest wykonana klasycznie poprzez gwintowanie. Nie jest to lufa poligonalna, jest to lufa gwintowana, tak jak w Glocku 5. generacji. Kiedyś Glocki miały lufy poligonalne, dzisiaj już gwintowane, więc jest to też tutaj w tym przypadku odpowiednik lufy glockowskiej, bo jest gwintowana po prostu. Jeżeli chodzi o złożenie z powrotem pistoletu, postępujemy w odwrotnej kolejności, przy czym tutaj jedna taka uwaga. Ja teraz tutaj włożyłem lufę, natomiast dosyć precyzyjnie trzeba włożyć ten mechanizm powrotny. On musi być osiowo, to musi być dosyć precyzyjnie wykonane, dlatego że jeżeli ja nie złożę tego precyzyjnie, to będzie jakoś przekrzywione, nie do końca umieszczone w odpowiednim miejscu, to może być tak, że nie będę mógł tego po prostu razem złożyć, albo też miałem taki przypadek, kiedy ta żerdź mi wyszła jakby ze szkieletu, więc dosyć precyzyjnie trzeba to umieścić. Ale to jest dosyć proste, więc w ten sposób składamy pistolet, wkładamy magazynek, mamy temat załatwiony.
Z mojej CZ-ki wystrzeliłem do tej pory ponad 5000 nabojów, miałem kilka zacięć, mniej więcej co 1500 strzałów jest jedno zacięcie. Używałem głównie amunicji PFA oraz S&B. Zacięcia wyglądają tak, że nabój odpala, ale niestety łuska nie jest wyrzucana, tylko zostaje przekoszona, przycięta później przez zamek w pozycji takiej mniej więcej 90 stopni w stosunku do osi lufy. Jeżeli chodzi o ślady zużycia po tych 5000 strzałów, no to są one bardzo małe, praktycznie znikome. Mamy jakieś bardzo drobne wytarcia na lufie. Tutaj, jeżeli bym odsunął zamek, też troszkę minimalnie, może na lufie byłoby coś widać. Jakieś wytarcia prawie niewidoczne na kabłonku czy szkielecie od używania z kaburą, ale generalnie praktycznie pistolet wygląda w sposób zbliżony do nowego. Więc tutaj uwaga dla osób, które szukają pistoletu używanego. No, dla amatora przynajmniej jest ciężko ocenić, czy ten pistolet wystrzelił 500 sztuk, 1000 czy 5000. Więc no tutaj zawsze warto być rozważnym i te ślady zużycia ten pistolet po 5000 strzałów ma praktycznie znikome, bardzo, bardzo drobne. Jeżeli chodzi o to, komu bym polecił ten pistolet, no to zdecydowanie polecam ten pistolet osobom, które dopiero co zrobiły pozwolenie i szukają pierwszego pistoletu. Dlaczego? Po prostu ze względu na to, że ogólnie jest to konstrukcja dobra, on jest nie za ciężki, nie jest znowuż jakiś bardzo lekki, przyjemnie się z niego strzela, jeżeli chodzi o szybkie strzelanie, bo mamy tą lufę osadzoną dosyć nisko względem chwytu, więc ten odrzut w miarę łatwo da się skompensować, zatem jest to pistolet przyjemny w strzelaniu. Jeżeli zastanawiasz się zatem nad pierwszym pistoletem, no to zdecydowanie polecam. Również oprócz P10C zazwyczaj będziesz rozważał tego Glocka słynnego, tak, zazwyczaj 17, ale również możesz zapoznać się z innymi konstrukcjami, czyli na przykład Walterem P99 czy też Walterem PPQ. Możesz zobaczyć również Beretę APX, Kanika TP9, Heckler & Kocha SFP9 lub też XDM-a. Więc tych pistoletów jest sporo, jeżeli chodzi o takie plastikowe, bijnikowe konstrukcje. Najlepiej sprawdź osobiście, który pistolet Ci pasuje. Idealną sytuacją byłoby, gdybyś miał możliwość przetestowania danego produktu na strzelnicy. Zapoznaj się z, moim zdaniem, jak największą ilością konstrukcji, z jaką możesz, aby dobrać do siebie pistolet, gdyż to jest bardzo indywidualna cecha. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli film Ci się podobał, napisz to w komentarzu. Jeżeli Ci się coś nie podobało, to proszę również daj mi znać w komentarzu, co Ci się nie podobało. Będę starał się to skorygować. Z mojej strony dziękuję wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!